Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Nokia Asha 300, która została wyprodukowana w 2011 roku. W tym odcinku pokażę Wam tylko i wyłącznie demontaż i montaż tego telefoniku. Niestety nie pokażę Wam tutaj wewnątrz tego telefoniku nic, dlatego że, jak się domyślacie, głównie chodzi o panel dotykowy. W tym przypadku był często właśnie uszkadzany samoczynnie. Tutaj spójrzcie, tak obrazowo zobaczymy sobie ten model. Tutaj nie jest taki dość urodziwy. Przedni panel tego telefoniku jest dość tutaj, jak dla mnie, dość ciekawie tutaj skonstruowany, a tył jest strasznie tutaj prosty. Strasznie taką prościzną czuć. A telefon został wyprodukowany w 2011 roku, więc 9 lat nie posiadał aż tak wiele. I tutaj spójrzmy sobie, oczywiście telefon posiada tutaj panel dotykowy, klawisze funkcyjno, tutaj numeryczne i dość naprawdę wygodne. Pisanie SMS-em na telefonie jest naprawdę spoko, dość duże i dość wygodne klawisze. U samej góry widzimy otwór na nasz głośniczek od rozmów. Na bocznej ściance klawisze ściszenia, pogłaszania, tutaj pewnie aparatu bądź jakiś skrótowy, internetowy. U samej góry klawisze, porty. Tu widzimy ładowania z tym cienkim bolcem, następnie 3,5 jack oraz tutaj gniazdo ładowania, gniazdo USB. Tutaj jeszcze widzimy otwór, pewnie główny głośnik, tutaj bardzo małych rozmiarów. I tak wygląda nasz telefonik. Tutaj jest aparat fotograficzny 5-megapikselowy, ale tutaj dość słabej jakości. I na samym dole otwory na nasz główny głośnik. Tutaj w tym przypadku nie dali niestety nam latarki, która by wspomagała aparat, no i oczywiście służyłoby jako funkcja latarki tutaj. Teraz sobie zobaczymy jeszcze pod baterią, jak to wygląda. No i oczywiście baterie. Bateria to BL4U. Tutaj posiada 1110 mAh, naprawdę dość sporo. I została wyprodukowana w Chinach. Jeszcze informacje tutaj na naszej nalepce. Co ciekawe, telefon został wyprodukowany w Indiach. Model 300, wersja naszego softu RM781. No i tak to wygląda. To widzimy dość nowszy, bo już jest ten kwadracie taki. Tutaj widzimy. Ok. I tak wygląda nasz model telefoniku. Tak zewnętrznie, dość ciekawa Nokia, ale tak jak mówię, słaby właśnie dotyk. Teraz sobie przejdziemy do tutaj demontażu naszego telefoniku. No i zobaczcie, on bardzo prosty jest tutaj w demontażu tutaj. Więc sobie ściągamy tylną klapkę, wyciągamy naszą baterię. No i teraz sobie odkręcamy nasze śrubeczki. Tu mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą. W tym przypadku posłużymy się Torxem, fajnie widać, T5H. Sobie odkręcamy. Tu na samym dole widzę, są inne też śrubeczki. Troszkę tutaj znacznie zwężone. I sama ostatnie śrubeczki tutaj już odkręcamy. Sobie już odkręcamy. Już jest. Ok, już wszystkie odkręcone. Tutaj oczywiście zwróćcie uwagę na to, że te ostatnie właśnie dolne są innego tutaj jakby rozmiaru, to na pewno, innej długości. O, widzicie? Inna długość i są czarne. Także uważajcie na to. Będziecie później skręcać nasz telefon, żeby tutaj nie uszkodzić naszego wyświetlacza czy tam obudowy. I teraz sobie tutaj wybijamy ten cały ten korpusik wewnętrzny. Tutaj na zewnątrz.
Tutaj górę sobie wyciągamy. No i tutaj wyciągamy od dołu. I tutaj spójrzcie, mamy do wymiany głośniczek główny. Tutaj troszkę się zaciemniło. Głośnik główny, antenkę tutaj zasięgową. Tutaj 3,5 gniazdo ładowania. No i to wszystko oczywiście wymieniamy w prosty sposób. Banalnie prosto na Nokia, jak widzicie. I tu już mamy płytę główną, która tutaj wszystko posiada praktycznie spełnione. Wszystkie elementy są spełnione na płycie głównej, nasz aparacik, slot karty SIM, slot karty pamięci, gniazdo, tutaj złącze baterii, inne te gniazda. Tu jeśli chcemy wymienić nasz dotyk, panel dotykowy, no to podłączamy naszą płytę. Tutaj musimy ją od samego dołu tutaj podwadzić o obudowę i wyciągnąć od samej góry, tak. Tutaj uważajmy, oczywiście tak robimy to delikatnie. Tutaj delikatnie i wyciągamy z wyświetlaczem. Tutaj spójrzcie, mamy już wyświetlacz. Ten wyświetlacz oczywiście jest wymienny łatwo. Tutaj widzicie, jest blaszka, która zakrywa właśnie tasiemkę tutaj. O. Także spójrzcie, bardzo łatwo się wymienia nasz wyświetlacz. Nie jest to trudne. No i tak wygląda ta goła płyta już w tej Nokii. No nie wiem, czemu tak się stało, ale pewnie wiecie, czemu tak się stało. Że wcześniej Nokia jak produkowała telefony Nokii, to były te płyty naprawdę bardzo solidnie wykonane. Były dość grube i widać było, że to po prostu telefon jest skonstruowany tak trzeba. No ale później, z ubiegiem lat, to Nokia już ma 11 lat, to ta płyta właśnie jest taka, no strasznie, no cóż, no i no, po prostu mało tabie materiałów zostało wrzuconych w nią, żeby po prostu tylko i wyłącznie był zysk i nic więcej, no. Żeby klient był niezadowolony, tak naprawdę tylko był zysk. Widać to po prostu, że materiały są już o wiele mniej materiałów. Tutaj sobie spójrzmy na nasz dotyk. Tutaj panel dotykowy. On jest tutaj połączony wraz z tą przednią obudową. My sobie go możemy oczywiście wyciągnąć. Ja tego już nie będę robić tutaj, ale to jest naprawdę łatwe. Bądź kupić całą tę ramkę wraz z dotykiem. To byłoby dla Was oczywiście praktyczne bardziej, dlatego że tutaj nie musicie odklejać, nie musicie mieć taśmy do strony i tak dalej, bawić się po prostu. I tu są te złącze właśnie naszego dotyku. Tu jeszcze jest głośniczek od rozmów. No i tak to wygląda. Widzicie, bardzo prosty telefon, to naprawdę w minutę możecie go tutaj rozkręcić i wymontować element, który Wam po prostu się uszkodził i który jest wymienny. Teraz sobie z powrotem wszystko składamy. Wkładamy z powrotem nasz tutaj wyświetlacz na swoje miejsce. Tutaj sobie go montujemy na płycie głównej. Zakładamy tą całą tutaj zaślepkę metalową na swoje miejsce. Tutaj niechcąco upracowaliśmy nasz wyświetlacz, ale to nie szkodzi. I będziemy to całe tutaj wkładać z powrotem. Ale zanim to włożymy, to musimy oczywiście przetrzeć ten wyświetlacz, bo strasznie jest upracowany przeze mnie. Tutaj oczywiście serwisanci używają jakichś tam rękawiczek, takich fajnych, białych czy innych, które właśnie nie brudzą w ogóle wyświetlaczy. Ja to właśnie przedstawiam w taki sposób, żebyście po prostu wiedzieli, jak to właśnie zrobić w domowym zaciszu, w domowych warunkach, że tak naprawdę nie potrzebujecie tutaj jakichś specjalistycznych urządzeń, tylko prostych narzędzi, którymi się posłużycie. No, nie musicie mieć jakichkolwiek rękawiczek, tak naprawdę tylko jakąś tam śledźkę wzięcie od rodziców, czy tam od żony i przeczyście nasz wyświetlacz po prostu z tych odcisków, które powstały w wyniku właśnie demontażu tego telefoniku. Teraz sobie nakładamy z powrotem to wszystko na swoje miejsce. Wbijamy sobie na samą górę tutaj.
te wszystkie elementy tutaj. No i tutaj mocujemy na tych naszych blokadach. Tutaj nam coś za bardzo nie chce najść. Ale to telefon badziewy, naprawdę. Strasznie badziewy. O, no i weszło nam już to wszystko. Jest ok. Tak to wygląda. Teraz sobie składamy z powrotem nasz tylny korpusik na swoje miejsce tutaj. Tutaj od samego dołu wpinamy sobie tutaj w to miejsce i mocujemy tutaj na wszystkich naszych zaczaskach, tutaj z wszystkich stron. Zawsze, ale to zawsze przy takich demontażach sprawdzajmy później przed zakręceniem naszych śrubek tutaj, czy te klawisze boczne klikają. Jeśli klikają, to już możemy sobie tu fajnie wszystko z powrotem przykręcać. Teraz sobie zakładamy, najpierw zakręcamy nasze dolne śrubeczki tutaj w tym mniejszym rozmiarze. Jedziemy sobie z kolejnymi. Tutaj jeszcze dwie śrubeczki. Zakładamy naszą tutaj baterię, zakładamy naszą tylną klapkę. Teraz sprawdzimy, czy telefon nam się tutaj uruchomi w prawidłowy sposób. No bo telefon działa, tylko tak mówię, że nie działa panel dotykowy. Tutaj niestety. No i to wszystko, jeśli chodzi o temat telefonu. Tutaj jeśli chodzi o prawidłowy demontaż i montaż tego modelu, tej Aszy 300 z 2011 roku. Jak widzicie, jest naprawdę bardzo prosty. Tutaj minęło już 12 minut, ale jeśli chodzi o demontaż, no naprawdę zrobicie go, myślę, że w 2-3 minuty, jeśli znacie się na rzeczy, a jeśli się na rzeczy nie znacie, no to spokojnie, może w 5-6 minut ogarniecie temat. Dzięki, że dzisiaj byliście ze mną. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem i więcej informacji odnośnie tego modelu sobie znajdziecie pod tym filmem. Do usłyszenia. Cześć.